W tym momencie próbujemy skończyć usługę, tak? Bo usługa kończy się dopiero na zrzucie na zlewie. Usługa została wykonana u klienta, ale ten, że tak powiem, ich produkt trzeba dowieźć do punktu docelowego. A że mamy niestety jeden punkt w rejonie na cały powiat, całe 4 stanowiska do zrzutu, także urbanizacja postępuje w zastraszającym tempie w naszych terenach, ale nikt się nie martwi. Co z tym zrobić, gdzie to zutylizować, tylko po prostu daje się zezwolenia na budowę. Niestety wiadomo, w naszych rejonach kanalizacja to jest odległy temat, bo zbyt duże rozproszenie nieruchomości, także bez jakiegoś wsparcia zewnętrznego gmina nie jest w stanie takich inwestycji poczynić. Mamy takich klientów, co napiszą, że mamy być na godzinę 12, 8, jest 3 minuty po, już dzwonią, gdzie jesteśmy. No, niestety to nie szwajcarski zegarek, logistyka i planistyka i transport rządzi się swoimi prawami. Teraz jeszcze nie ma śniegu, to jest pół biedy. Niestety jak warunki na drodze już są gorsze, to niestety nawet gdzieś mamy zatarcie czasowe, to się nie uda tego nadrobić, bo droga na to nie pozwala. Wentylator na szyby. Teraz jeszcze jest w miarę znośnie, bo nie ma aż takich korków, jak był remont na trasie. To niestety, żeby wbić się tutaj z rana o godzinie 6:20 trzeba 10 minut stać z boku, żeby w ogóle wyjechać na główną drogę. Domów coraz więcej osób do pracy, do Warszawy, a droga dalej ta sama. Znaczy, często jest taka sytuacja, że jesteśmy z rana, szambo jest wybrane, panu się przypomina albo po 2 dniach, czy byliśmy, czy nie, zagląda, okazuje się, że już coś jest, bo to wiadomo, przez 2 dni coś tam się nalało. No i później jest pytanie, czy było wybrane do końca, tak? No niestety, no my nie prowadzimy dokumentacji fotograficznej, żeby jeszcze klientom wysyłać zdjęcia, czy szambo zostało wybrane do dna, tak? No to już jest kwestia klienta, żeby sobie po powrocie z pracy sprawdził, czy jest ok, czy nie. Jeśli jest coś nie ok, zawsze można zadzwonić, dopytać się, czy coś się stało, bo niestety często mamy takie sytuacje, że gdzieniegdzie ktoś podszedł, żeby poratować metr, podebrać, no i coś tam zabraknie, tak, ale staramy się tak zrobić, żeby każdy był zadowolony. Jest to współpraca głównie na zaufaniu. Gdybyśmy sobie nie ufali, no to każdy by musiał stać przed bramą z pieniędzmi w ręku, aby najpierw zapłacić za usługę, a później ją wykonać, tak, no mamy głównie osoby na przelewy, także no jak coś jest nie tak, no to zazwyczaj upominamy klientów, ale większość klientów na szczęście robi to tak, jak powinno i nie ma z tym problemu. Wiadomo, każdemu się może zdarzyć, różne sytuacje życiowe są, ale głównie jest ok. Jesteśmy 5 minut później, jak przed pierwszym, że tak powiem, naporem ludzi jadących do pracy do Warszawy, także jeszcze w miarę się jedzie. Za około pół godziny wjazd do Jabłonnej już będzie stał na wlocie w lesie. Jeszcze mamy pogodę w miarę ok, nie pada deszcz, także jest ten plus, że nie spędzimy kolejnych 10 minut w korku jadąc na zlewnię. O, i już mamy koreczek, który się zaczyna, ale my na szczęście jeszcze mamy możliwość go ominięcia drogą boczną. Co prawda nie jest ona górnych lotów, ale zawsze te 5 minut zaoszczędzone w jedną stronę, 5 minut w drugą i na końcu dnia uzbiera się już ponad godzina, gdzie można już 2 klientów więcej zrobić. No i do domu można szybciej wrócić. Ale niestety w naszej branży jest tak, że się wychodzi z domu. Owszem, można zaplanować ilość jakiejś tam do obsługi, ale niestety czas realizacji nigdy nie jest do przewidzenia, bo są różne sytuacje, zdarzają się awarie, auta na zlewni, a to prądu nie będzie, a to i są też często sytuacje takie, że jedna zlewnia ma awarię, dojeździ w ciągu godziny około 5-6 samochodów i cały misterny plan dnia już jest rozwalony, a klient dalej czeka i się zastanawia, czy
pan Andrzej jest na obiedzie w domu, że jeszcze nie przyjechał, czy pije którąś kawę już na stacji. No niestety to tak nie działa. A specyfika naszych rejonów jest taka, że po prostu jeśli nie zaczniemy o 6 rano, to nie jesteśmy w stanie obsłużyć jakiejś takiej normalnej ilości klientów, żeby to się spinało finansowo. No i dobra, wjeżdżamy na Zlewnię, czyli około godziny czasu od czasu wystartowania. No i już mamy pierwszego pana, który sam nie wie, co chce zrobić. No i teraz pytanie, ile samochodów już stoi przed nami? Będzie można wtedy pomyśleć, o której godzinie możemy być teoretycznie u następnych 2 klientów. No, mamy nasze kochane miejsce, tak zwane hasło przewodnie przed świętami: Zlewnia nasz dom. A po nowym roku niestety okaże się, że to już w ogóle będzie dotkliwe hasło, bo przy przyjeździe kolejnych samochodów na naszą Zlewnię kolejki będą coraz dłuższe. O, coś tu widzę się wydarzyło już z rana. Komuś się coś nie otworzyło. No dobra. Wiesz co, ja się tylko luknę na szybko kierowcy, gdzie on ma jechać. Żebym zaraz mu nie musiał na gwałt pisać, gdzie ma jechać. Dobra. To jest Kalinowa i Żwirowe na ścianach. Nie, na ścianach. I 2 sąsiadów obok siebie, także logistycznie to perfekcyjnie pasuje, bo nam jest łatwiej i szybciej. Cześć. Cześć, jak tam dzisiaj? Bardzo dobrze. Gdzie Dobra. jedziemy dalej? Teraz nad ściany polecimy, zrobimy 2 klientów obok siebie, także szybki strzał. Miejmy nadzieję, że jak przyjedziesz teraz, to już nie będzie takiej kolejki. To ogarniemy w miarę dzisiaj ten dzień i będzie spoko. I z głowy. O, chwilowo pusto, ale na następnym kółeczku już będzie Więcej ludzi. więcej. Widocznie wczoraj na wieczór do 22 zrzucili te samochody, bo od nich chyba dużo się samochodów nie było z rana. 2 tylko było. No, to jak 4 przyjedzie, to nie jest problem. No Krzysiu też mi dzwonił jeszcze, żeby podjechać po trzeci dołek, bo miał miejsce, więc pewnie też zaraz przyjedzie. Ale to cisza przed burzą. Jak tam auto dzisiaj? Ogarnięte z rana Dobrze, bez problemu? zawory delikatnie tylko złapały. -2 to chwyciło delikatnie, ale póki nie ma mrozu, to nie ma problemu. Wyjechaliśmy punktualnie jak zawsze z Krzysiem. A wczoraj na Fejran wszystko ok? Bardzo dobrze. Nie ma na co narzekać. No to dobrze, to. Otwieramy zawór. Tutaj mamy stanowisko do zrzutu. Przykładamy chipa. Wpisujemy odpowiedni adres, skąd przywieźliśmy, czyli z Kierdy. No i rozpoczynamy zrzut. Chip przyłożony, żeby można było stwierdzić, kto przywiózł i ile. Tutaj mamy grawitacyjnie zrzut. Niestety jest to bardzo wolny zrzut. Tutaj w części mamy sterownię, która otwiera i zamyka zasuwy. No i niestety są tylko 2 stanowiska do tej zabawy. Nie mamy możliwości podpięcia więcej samochodów naraz. Trwa jeden rzut około 15 minut. Jeśli to jest taki w miarę jeszcze rozsądnej wielkości samochód, jeśli są już te największe, to mamy już wtedy do 25 minut zrzut jeden samochodu. Także w ciągu godziny maksymalnie 5-6 samochodów jest w stanie się zrzucić na cały powiat legionowski. Także tutaj
raczej będzie coraz gorzej, kolejki będą coraz dłuższe, bo niestety my zamiast obsługiwać klientów stoimy i czekamy w kolejkach, a niestety nic w tym kierunku się nie zanosi, żeby było lepiej, wręcz gorzej. Od nowego roku jedną zlewnię w okolicy zamykają, która dołoży nam jeszcze więcej samochodów w tym miejscu, także wywóz szamba to będzie usługa luksusowa z potwierdzeniem z 3 tygodnie wcześniej daty. A już pierwsze samochody się zjeżdżają, także na następnym kółku koło godziny przed 9 będziemy mieli już pewnie kolejkę na około 10-15 samochodów, czyli minimum 2,5 godziny stania, jeśli wszystko idzie dobrze, jeśli będzie gorzej, to do 4 godzin w szczytowej porze dnia, czyli około 12-15 to jest najgorszy okres, gdzie samochodów i przewoźników najwięcej przywozi, bo każdy już te zlecenia jak najszybciej chce skończyć, ale niestety tego już nie przeskoczymy. Samochody zamiast jeździć to stoją i klienci czekają, niecierpliwią się, a my tylko możemy powiedzieć, za ile będziemy orientacyjnie, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy zaraz nie będzie jakiejś awarii, czy coś się nie przytka, bo są sytuacje, że coś się przytka, trzeba oczyścić. Tutaj okolice przepływomierza na zlewni, także przepływ mamy bardzo wolny, 67 metrów na sekundę, na godzinę sześciennych, także mogłoby być o wiele szybciej, ale niestety technologicznie w tym miejscu jest to nierealne. Czasem niestety nie da się pośpieszyć, a klienci niestety wymagają tego, żeby być jak najszybciej, bo się leje, tak? No niestety, no to w naszym rejonie ta usługa jest specyficzna, nie da się tutaj nic zaplanować z góry, tylko orientacyjnie.